Tomasz Gołębiewski. Edukacja artystyczna dla dorosłych. Mały ensemble, czyli kwartet smyczkowy. Najdoskonalsza postać zespołu kameralnego. Jak mówił mój profesor od kameralistyki, kwartet to czwórka ludzi, która, jak jest bardzo zgrana, stanowi całą dłoń. Dłoń, a nawet pięść. A pięść to wielka, wielka siła. Dzisiaj mamy wręcz atom. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj mówić o starciu indywidualności w najlepszym polskim, ale i czołowym światowym kwartecie smyczkowym grającym jazz. Dzisiaj na pokładzie Atom String Quartet. Jak to było na początku? Co sprawiło, że chcieliście założyć pierwszy kwartet jazzowy w Polsce? Tak naprawdę idea powstania kwartetu pojawiła się u Mateusza i Dawida, dwóch skrzypków. Oni zakochali się w Turtle Island Quartet i poszukiwali później altowiolisty i wiolonczelisty, którzy by odpowiadali tym kryteriom, powiedzmy, wykonywania takiej muzyki w kwartecie smyczkowym, muzyki jazzowej, autorskiej. Tak więc pomysłem było to, żeby zrobić coś na wzór Turtle Island Quartet. Z czasem jednak to wszystko poszło trochę w innym kierunku. Gramy autorską muzykę, dużo komponujemy, co jest też, wydaje mi się, naszą siłą i naszym indywidualnym głosem. Ja byłem oczywiście bardzo sceptyczny i to jest tak, że my nie jesteśmy w jednym wieku. Mimo tego, że jesteśmy absolwentami jedni Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina i ja już jestem absolwentem Uniwersytetu Muzycznego, jestem najmłodszy w zespole, to nie jest tak, że graliśmy jako kwartet smyczkowy ze sobą na uczelni. Znalezienie dwóch skrzypków grających jazz, altowiolisty, który gra jazz i wiolonczelisty, który jeszcze wtedy w moim przypadku nie grał jazzu na wiolonczeli, ale grał jazz na gitarze, jest dosyć skomplikowane. My generalnie w tych środowiskach takich akademickich, klasycznych wiemy o sobie. Wydaje mi się, że każdy muzyk gdzieś tam dąży do tego, żeby grać kameralnie. Wiadomo, że kariera solisty jest piękna, ale jest bardzo trudna i jest bardzo niewdzięczna. I my z natury rzeczy chyba po prostu jesteśmy kameralistami i chcieliśmy grać razem, tylko że chcieliśmy stworzyć coś innego niż do tej pory jakby w Polsce było znane. No i tak zaczęliśmy się rozwijać. Oczywiście na początku to było trudne, żeby znaleźć altowiolistę i wiolonczelistę, czy altowiolistkę i wiolonczelistę. To wszystko jedno, no tylko było nas dwóch skrzypków, no i od pomysłu do pierwszej próby minęło chyba 5 lat, dopóki się właśnie koledzy pojawili. Nazwa to ja ją wymyśliłem, kiedy trwały poszukiwania nazwy dla kwartetu. Michał kiedyś rzucił coś takiego, żeby może nazwać kwartet Xenon. Mi nie do końca Xenon się podobał, ale zobaczyłem, że w ogóle jakimś cudem się to skojarzyło z atomem. Ja kiedyś Mateuszowi podsunąłem nazwę Xenon, nie wiem skąd, po prostu podobała mi się fonetyka tego wyrazu, a Mateusz skojarzył, że a może atom. Bez jakiejś idei, że tutaj jesteśmy cząstką czegoś. Później oczywiście cząstką materii. Później oczywiście ubraliśmy to w jakąś koncepcję i to nawet fajnie wyszło, natomiast nazwa zespołu powstała na zasadzie skojarzeń słów po prostu. Także tak to wyglądało. Gracie ze sobą już wiele lat. Czy ciągle zdarza Wam się
sprzeczać o szczegóły, walczyć, przekonywać do swoich pomysłów? No, oczywiście, że się spieramy, ponieważ każdemu zależy na kwartecie i każdy chce jak najlepiej dla zespołu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak wykonać dany utwór, no to proponujemy. Ale panuje tutaj u nas w zespole zasada, że oczywiście kompozytor albo aranżer ma ostatnie zdanie, ale próbujemy wszystkie opcje i staramy się nie lekceważyć żadnego głosu dochodzącego z zespołu. Żeby utrzymać skład po już 13 latach wspólnej pracy, po to, żeby zagwarantować publiczności jakość, musimy przede wszystkim myśleć o sobie, żeby za wszelką cenę utrzymać dobre relacje. I to już nie jest w tym momencie tak, że my na przykład spotykamy się na 10 prób przed jakimś istotnym koncertem. Raczej to wygląda w ten sposób, że ewolucyjnie zmieniamy na przykład materiał, dokładamy jeden utwór, poświęcamy niemu trochę czasu. Jeżeli czujemy, że na przykład dzisiaj to nie jest ten moment, żeby na przykład został zaprezentowany, to po prostu go nie gramy, więc muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu oczywiście zdarza nam się sprzeczać, ale też pewnego rodzaju reguły funkcjonowania w kwartecie, takie jak na przykład to, że każdy przynosi swoje utwory i potem każdy jakby ma ostatnie słowo, ten kompozytor czy aranżer, który właśnie przyniósł ten utwór, ma on właśnie ostatnie decydujące słowo. Jakby tego typu reguły pozwalają nam jakby w tej demokracji utrzymać pewnego rodzaju właśnie przywództwo. Są takie dyskusje w ogóle, w którym kierunku podążyć. Czy to nagrać płytę powiedzmy z coverami, czy nagrać autorską płytę na przykład z dłuższymi formami, czy nagrać na przykład płytę z krótszymi formami, bardziej jazzowymi. I to są takie nieustające pytania, ponieważ my sami jakby też rozwijamy się. Różne formy zaczynają nas interesować, więc staramy się to wszystko razem zebrać i znaleźć taki kompromis, gdzie wszyscy w tym środowisku będą czuli się po prostu dobrze. Także oczywiście cały czas jest dyskusja nad formą, tak, nad gatunkiem. To jest nieustająca dyskusja i ona chyba nie będzie miała końca, mi się wydaje. No i dobrze chyba. Na próbach sprawdzamy wszystkie pomysły każdego z nas, bo no, Atom Sing to się po prostu charakteryzuje tym, że mamy część rzeczy zapisanych, część jest improwizowanych, to mniej więcej jest 40 do 60% tak na oko. No i stałe fragmenty, które są zapisane, oczywiście można interpretować na wiele sposobów. Każdy ma jakiś pomysł na smyczki, na dynamikę, w ogóle na całokształt, jak to ma brzmieć, w jakim kierunku ma pójść utwór. Bo wiadomo, jest to utwór, który nie ma żadnej tradycji wykonawczej, tylko po prostu nasze własne kompozycje. Aczkolwiek no, oczywiście jest szacunek dla kompozytora, który ma zawsze ostatnie zdanie w tej kwestii. Każdy z Was ma swoje indywidualne projekty solowe. Czy to pomaga, czy przeszkadza w tworzeniu kwartetu? To jest bardzo złożone pytanie, bo to w zależności od tego, o jakiej konkretnej sytuacji mówimy. Z reguły w ogóle współdziałanie w kwartecie smyczkowym dla każdego z nas indywidualnie jest bardzo stymulujące. Patrząc na to, co robią koledzy, po prostu każdy z nas myśli od razu o kolejnym projekcie, o kolejnej płycie, o tym, co następnie zrobi, również jako zespół, więc to jest z całą pewnością inspirujące. Wydaje mi się, że to bardzo pomaga. Posiadanie własnych zespołów sprawia, że nie jesteśmy uzależnieni od siebie. Mamy większą wolność, mamy energię, którą możemy przenosić z innych zespołów i wnosić na grunt Atom Sing Quartet, więc granie z innymi ludźmi bardzo pomaga i inspiruje. Myślę, że i przeszkadza, i pomaga. Kwartet jest naszym, jakby nie patrzeć, priorytetem i
i często po prostu nie mamy na tyle czasu i energii, żeby gdzieś tam realizować również swoje prywatne projekty. Wiele rzeczy jakby podporządkowujemy kwartetowi, więc to są takie minusy i no ja osobiście na przykład się parokrotnie spotkałem z sytuacją, że gdzieś chciałem, mówiąc w cudzysłowie, sprzedać swój własny indywidualny projekt, no i usłyszałem zdanie, no ale już byłeś z kwartetem na przykład, no i w tym sensie trochę przeszkadza, a pomaga oczywiście, ponieważ no, w kwartecie się cały czas rozwijamy i wszystkie rzeczy, wszystkie techniki, które stosujemy w kwartecie, wszystkie te zdobycze, które są tak naprawdę bardzo ważne, no bo wiemy jak trudne i jak piękne jest granie w ogóle w kwartecie smyczkowym i przenosimy te rzeczy również do swoich własnych projektów. Nie jesteśmy takim typowym kwartetem smyczkowym, który tylko jest, nie jesteśmy jakby skazani na siebie, tak? Ponieważ robimy te wszystkie inne swoje projekty, więc to nam daje na pewno taką świeżość i inną perspektywę. Natomiast na pewno te projekty, ten multum tych projektów czasem sprawia, że to nasze granie kwartetowe być może jest na jakimś tam dalszym planie, chociaż dla każdego jest cały czas najważniejsze. Natomiast ciężko to powstrzymać, no bo każdy się chce rozwijać i summa summarum wydaje mi się, że jest to na korzyść, ponieważ to, co robimy poza kwartetem, to tak naprawdę nas rozwija i to później wkomponujemy w kwartet, więc ja uważam, szczerze mówiąc, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że gralibyśmy tylko w kwartecie, każdy z nas i nie robić nic innego poza. Dla mnie to jest bardzo odświeżające i nie chciałbym z tego rezygnować.